Się nam rozkręciły rybki na koniec. Cześć wszystkim, witajcie na kanale AMS Fishing Team. Z tej strony Michał i dzisiaj przyjechałem sam popróbować fidera. Końcówka sierpnia to już jest taki ciężki okres na fidera na żuławach. O płociach nic nie słychać. O wzdręgach no może słychać, ale nie na środku rzeki. O krąpiach no tego tutaj jest pod dostatkiem. O leszczach trafiają się, ale już coraz rzadziej. O karasiach no to są już właśnie karasiowe ostatki, dlatego mam nadzieję, że coś dzisiaj z tych karasi złapiemy. Do tego ciśnienie leci w dół, jest zmiana pogody, dzisiaj rano było 10 stopni. Więc to w ogóle kuźwa robię. Zaczynamy rozrabianie znęty i zaczynamy wędkowanie. Trzymajcie kciuki. Zobaczcie jaki piękny wschód słońca. Coś więcej potrzeba? Fenomenalnie. Dzisiaj moją bazową zanętą będzie feeder. Feeder Basic od Marcela i do tego kanal, również od Marcela. Kilogram, do tego pół kilo ugotowanej kaszy pęczak, do tego kukurydza, do tego białe robaki, atraktor waniliowy i karmelowy, żeby to nam bardzo mocno w tej wodzie pachniało i zwabiało wszystkie ryby z łowiska. Tak wygląda moja kasza pęczak, jest jeszcze ciepła. Zobaczcie w ogóle jak to fajnie wyszła kukurydza, bo dzisiaj nie mam pieczywa fluo. Wygląda normalnie jak takie właśnie pieczywko fluo. Jest jakiś żółty akcent. Do tego kasza pęczak zmieniła również kolor. No i lecimy fiderek i kanał. Dobra, mniej więcej o to mi chodziło. Tego na kamerze nie widać tej frakcji kaszy pęczak, ale ją czuję w ręku. Zanęta jest wstępnie domoczona. Pewnie trzeba będzie jeszcze ją za jakieś 15, myślę 30 minut domoczyć. Rozkładamy sprzęt i heja! Tak jak widzicie, jestem już w pełni rozłożony. Do wody poszło myślę z 15, może 20 nawet koszyków zanętowych. Co w zanęcie widzieliście? Co na haczyku? Na haczyku białe robaki. Tyle ile weszło białych robaków. Jest godzina 6. Dajemy sobie czas do godziny 9. Jak się coś wydarzy, to zostajemy. A jak się nic nie wydarzy, no to spadamy. Wiecie co, nie spodziewałem się tak szybko pierwszego brania. Pierwszy w ogóle przespałem, bo się zapatrzyłem w telefon. Co my tu mamy? O! Pamiętacie początek filmu? O płociach nic nie słychać. O płociach nic nie słychać i nic ich nie widać. Płotka. Ładna płotka. Co prawda wolałbym karasie bądź leszcze, ale płocie ostatnio łowiliśmy z Arturem na wiosnę, więc czemu by nie? No, tak jak widzicie, nie? Nieduża płoć. Hak numer 4, więc spory hak. Spróbujemy założyć na haczyk 2 duże kukurydze i zobaczymy, czy przyniesie taki jakikolwiek efekt. Dokładnie tak. 2 duże kukurydze. Próbujemy. Jest ładna ryba, no ładna, najładniejsza, na razie najładniejsza. Siadła na 2 duże kukurydze, no ciekawy temat. No ale jest to w miarę logiczne, biorąc pod uwagę to, że odławiałem mniejsze płocie. Co to jest?
Czy to jest karaś, czy to jest po prostu duża płoć? O, leszczyk. Zobaczcie. Leszczyk. Na 2 ziarenka kukurydzy. Fajnie, dobrze, może wejdą te większe. Ale to już są leszcze, to już nie są małe płocie, tylko leszcze, więc kontynuujemy zabawę na 2 kukurydze. No, jest. I to taka, powiem wam, że wcale nie głupia. A tak delikatnie brała. No, chociaż teraz... Nie no, walczy, bije głową. A tak delikatnie brała, no masakra. Nie powiedziałbym. Powiedziałbym na początku, że to pewnie jakiś malutki krąpik albo malutka płoć. A tutaj mamy nieduży, ale leszczyk. Słuchajcie, tu obok mnie się kręci tyle drobnicy. Zaraz wam to pokażę, co tu się dzieje. Coś tam na końcu tego zestawu siedzi. Pół drogi nie walczyło. No nie, no nie, no nie. No nie. Krąb. Czas się zwijać. Niestety, ale te ryby dzisiaj biorą bardzo delikatnie. Trzeba być cały czas skupionym. To jest takie dzyn, bez zdecydowania, bez pośpiechu. No i ciężko taką rybę, szczerze mówiąc, wciąć. To nie jest to było ostatnio z tymi karasiami, gdzie w sumie wcinały się same. No ale w siatce, w płocie, kilka leszczyków. Patrzymy dalej. Wyszło piękne słońce, to niestety nie zwiastuje dobrych brań. Zobaczcie, co się dzieje. Lampa. Niebieskie niebo. Froncik już sobie przeszedł. Idzie inny, ale ten inny przyjdzie dopiero po południu, późnym popołudniem. Więc czekamy raczej łowienie w taką oto piękną pogodę, ale niezbyt delikatną. Znowu to samo, no. Takie delikatne brania. Ja na wiosnę takich delikatnych brań nie doświadczyłem. Jest w końcu ryba, ale chyba nieduża ryba. Na haczyku tylko białe robaki, no trochę kombinuję już, ponieważ jak wyszło to słońce, to zaczęło się robić gorzej. Leszczyk. Znowu nieduży leszczyk, tym razem na robaki, więc chyba lecimy dalej z robakami. Bardzo szybkie branie, w zasadzie od razu po zarzucie. Po zarzucie, kurwa. Zarzuty to są w sądzie. Po zarzuceniu, czyli co, no mamy tam stado niedużych leszczy na 200%, bo aktualnie biorą co chwilę. Ciekawe, czy wśród tego stada kręcą się takie lepsze leszcze. Zobaczymy, mam nadzieję. Ha, dobra, stado leszczy. Michał, ty jak coś powiesz, to po prostu pożar się woże. Płoteczka. O, szkoda, że tego nie widzieliście. Rewelacyjne, agresywne branie. Ciekawe, co tam jest na końcu. Po ostatnim już nic nie obstawiam. Nie jest to znowu jakiś byk, no ale na pewno większy. Coś większego niż ta płoć. Leszczyk znowu. Oczywiście nic do tego nie mam, no ja takie leszcze mogę łowić cały czas. Jednak po przerzuceniu gromady średniaków fajnie by było złowić większego leszcza. Szybciutko o sprzęcie, bo kogoś może to interesować. W tym roku łowię wędką Method Feeder od Robinsona, seria MX3. Ta akurat wędka jest w rozmiarze, w wielkości 3,30 i do 55 gramów. Sprawuje się wyśmienicie, ja osobiście nie mam żadnych zarzutów. Do tego kołowrotek tutaj również bez zmian, łowię na ten sprzęt od początku roku. Kołowrotek Method Gun. Fajna praca, kilka razy już miało styczność z piaskiem, z wodą. Na razie nic mu nie dolega. Co, mam ładną rybę, tak jak widzicie nie mam na sobie kamery sportowej, ponieważ właśnie wymieniałem baterię. No i taki potężny strzał. No, takie strzały to ja lubię.
Pierwszy dzisiaj taki strzał, naprawdę pierwszy. No. Łódź w sałatce. Odnośnie wymiany baterii w kamerach, to ten kto nagrywa to wie, że one najlepiej biorą jak się wymienia baterię. Potężny strzał na kukurydzę, ale czy coś tam w ogóle jest na tym końcu? Jak jest, coś niedużego. Coś tam jest. Jeszcze nie zdążyłem wymienić baterii. 2 ziarna kukurydzy. Ale powiem wam, że jak na 2 ziarna kukurydzy, to bez szału, nie? Trochę na tą rybę czekałem. Już się bałem, że to krąb, ale to maluśki leszczyk. Nie skłamię, jak powiem, że na tą rybę czekałem chyba już z godzinę. Zmieniła się diametralnie pogoda, no ale jest. Kombinuję na zmianę kukurydza, robaki, to i to. Ta ryba uderzyła na robaki, no i jest taka całkiem fajna. Leszczyk. Jest kolejna ryba. Bardzo fajnie, że się obudziły chociaż na koniec mojej, nazwijmy to, zasiadki. Powiem, że nie walczyła, zaczęła walczyć, to chyba znowu leszczyk. Taki oto leszczyk, ale przyznacie, że szkoda, że nie wchodzi nic większego. To takie sportowe ryby, ale dobre i to. Znowu coś jest. Także, tak jak wspomniałem, dobrze, bo już się spodziewałem, że będę zaraz kończył wędkowanie bez ryb. A tym razem płoteczka, fajna, gruba, wymiarowa. Okej. Ale i tak, jeżeli chodzi o feedera, to branie. Ale się... się nam rozkręciły rybki na koniec. Nie chcę nic mówić, ale ta hałena będzie najlepsza dzisiaj. Karaś? Czy nie karaś? Nie. Szkoda. Wszystko to jest w podobnych rozmiarach. Ten po prostu był waleczny. Ja jestem zapalonym spinningistą, kocham spinning i długi czas unikałem feedera. Wiadomo, że gdzieś tam jak każdy z nas pewnie zaczynałem od feedera Expowika. Bardzo się cieszę, że mogłem już te kilkanaście razy na tym feederze usiąść. Jest to taki typowy, naprawdę relaks. Jest w końcu ryba, znowu długo na nią czekałem, ale chyba jest fajna. Wiecie co, jedna zasadnicza rzecz, bo oprócz tego, że kombinuję dzisiaj z przynętą, to jeszcze zacząłem kombinować, zostałem zmuszony do kombinowania z ciężarem koszyka. Zaczynałem od 15, potem zaczęło mocniej wiać, prąd przyspieszył, zmieniłem na 20, a teraz łowię na 30, ponieważ każdy inny koszyk turla się po glebie. Też nie powiem, ten chyba największy, co? O, chyba największy. Chyba największy. O, wow. A pięknie na początku powalczył, no już teraz to już nie jest to, ale pięknie powalczył na początku. Szkoda. Cały czas mam nadzieję na tego karasia, ale to już raczej nadzieja matką głupich, no co prawda umiera ostatnia. Znowu taki przyjemny. Dobra, to co mówiłem, trochę tych leszczyków tutaj jest. Nie będę, wiecie co, ich wyciągał, bo jestem na takiej piaszczystej łaszce, ale trochę tego towaru tutaj jest. Wypuszczamy leszczyki. Kończymy ten dzień, można go podsumować, no ciężki dzień na pewno. Nie czekałeś tak długo na rybę jak ostatnio, kiedy łowiłem karasie. Były takie przystoje godzinne. Bardzo dużo leszczyków. Szkoda, że nie chciał wejść ten większy. Być może gdybym miał czerwonego robaka, to być może udało się złowić tego większego. Niestety tego nie miałem. Ryby chimeryczne. Raz kukurydza, raz biały, raz kanapka. No ciężko, bo naprawdę jest prowokować do brania. Pomimo tego udało się złowić chyba około 30 leszczyków, albo nawet i więcej. Kilka płoci, jedna ładna. Więc dzień udany.
Jeżeli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę. Zostawcie również subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, koniecznie z dzwoneczkiem. No i prośba o komentarz, a w tym komentarzu napiszcie proszę, jak Wam mija ta końcówka sierpnia, bądź minęła ta końcówka sierpnia. Co złowiliście, co udało się wytargać, czy fajnie połowiliście. Trzymajcie się, powodzenia, połamania nad wodą. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Na razie. Jezu, jakie to niestabilne. Jezu, Jezu, Jezu.